Jeszcze nigdy nie byłem z ospem na eksploracji. W ogóle jakie mega sprawa. Wiecie, do czego on jest przywiązany? Tak, do opony i sobie chodzi z nią. Nie wiem po co, żeby go było słychać chyba. Dziś zabierzemy Cię na wyprawę do więzienia, gdzie w 1936 roku więziono byłego prezydenta Rumunii Nicolae Ceausescu za działania antyfaszystowskie. Zakład powstał w 1895 roku i do dziś dnia przetrwał naprawdę wiele, m.in. potężne trzęsienie ziemi. W środku dalej znajdują się izolatki i niektóre elementy wyposażenia. Doftana, bo taką nosi nazwę zakład, był jednym z najbardziej surowych więzień w Rumunii, z dużym procentem śmiertelności. Pamiętaj o subskrypcji i dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnej wyprawy, no i możemy zaczynać naszą przygodę. Obciera się. Co ty tworzysz, Aśle? Halo? Jak się woła osła? Po rumuńsku. Tak. Tak. Dobra, to osła zostawiamy. Jeszcze nigdy nie byłem z ospem na eksploracji. W ogóle jakie mega sprawa. Wiecie, do czego on jest przywiązany? Tak, do opony i sobie chodzi z nią. Nie wiem po co, żeby go było słychać chyba. W związku z tym, że to jest więzienie, to będzie ciężko chodzić pomiędzy tymi kratami. A mamy okno otwarte. Ale na szczęście jest okno otwarte. Jakby tam było, tutaj było to główne wejście, wjazd samochodem, a tędy mogli wprowadzać na piechotę więzienie. Ale zobacz, że to jest dużo bram tutaj. Że to nie jest jakieś przejście, tylko to jest cała brama. No dobra, to co, tędy też coś No nie, wlatywało nie, przez nie. okno? Znaczy tam nie było przejścia. Dawaj, do przodu. Pajdią. Od razu po wojnie, w 49, znaczy może nie od razu po wojnie, ale w 49 przestało funkcjonować to więzienie i od 49 zrobiono tutaj muzeum. I tutaj w związku z tym muzeum jeszcze możemy zobaczyć makietę całego więzienia. Można powiedzieć, że makieta jest aktualna. Aktualizowana. Czekaj, w którym my jesteśmy miejscu teraz? Tu? Nie. To jest ta brama. Wiesz co? Możliwe, że... A może to jest na Tak, miejscu? tu chyba weszliśmy. Tak, tu chyba To weszliśmy. jest to wejście główne jakby. Jakbyśmy od lewej strony, bo tu wszystko dookoła jest obudowane. Dokładnie. I jest takie półkole w środku. Ale... Fajnie to wygląda ta makieta. A, tu na ten dziedziniec główny wyjdziemy. Ale jeszcze elementy drewniane zostały. Dachówki również. Ale jaki klimat to ma. Naprawdę super klimat ma to więzienie. Wbić się tutaj wieczorem. Mega sprawa. Trzeba pamiętać, że jest to więzienie i to dosyć o mocnym, zaostrzonym rygorze. Więc więźniowie, którzy byli tutaj, byli przytrzymywani, trzymani twardą ręką. Między innymi był tutaj Nicolae Ceausescu, czyli prezydent i tak naprawdę można powiedzieć, może nie dyktator, ale prezydent niegdysiejszej Rumunii. Sprawował władzę do 89, gdzie ulica wydała na nim wyrok i wojsko. Tutaj za agitację był. 2 lata, do 38 roku. Czyli od 36. Zobacz, i tak jest motyw jak w każdym więzieniu, patrz. Ja jeżdżę czasami na Rakowiecką do autoserwisu. I patrz, jest jedna brama, przez którą przejeżdżasz. Tutaj sprawdzają furę i tam jest przejazd przez drugą bramę. Nigdy nie ma tak, że jest na zdrowie, że jest jedna brama. A spacerniak to było to? Nie, spacerniak to jest jeszcze dalej. To chodźmy, zobaczymy co jest dalej. Naprawdę może w aparacie tego nie widać, ale to robi klimat. Co jeszcze jest ciekawe, że tutaj dopiero po II wojnie światowej zrobiono muzeum i znaleziono takie karteczki, jakby gazetę. Ta gazeta nazywała się Doftana Red, znaczy z angielskiego Red, nazywała się Doftana Czerwona. Polegała na tym, że komuniści tutaj, polityczni więźniowie zostali osadzeni i tworzyli własną gazetę. Właśnie o kolorze, o nazwie koloru czerwonego. Wiadomo skąd. Kolejne mega klimatyczne przejście. Tutaj wejdźmy sobie na spacerniak na środek.
I słuchajcie, w jaki sposób produkcja tej gazety się odbywała. Na tych gilzach od papierosów każdy z więźniów pisał jakieś informacje, przekazywał to następnemu. Później na samym końcu wszystko trafiało do kuźni, do kowala, który gdzieś, nie wiem gdzie on był, ale gdzieś tutaj był. I następnie ona była wydawana. Oczywiście więźniowie, nie więźniowie, tylko oczywiście strażnicy, kompletnie nic o tym nie wiedzieli. Także mimo to, że więzienie było o zaostrzonym rygorze, dla więźniów politycznych, komunistów, to oni tak sobie poradzili i byli w stanie sobie drukować gazety tuż pod nosem strażników. Cały czas się zastanawiam, jak ci więźniowie kolportowali te gazetki tutaj, bo to tak jak strażnicy mówili o rumuńskiej Bastylii, że wszystkich trzymali twardą ręką, to naprawdę taki kolportaż na tych bibułkach od papierosów był ciężki. No wiesz, no jak oglądaliście filmy, chociażby Prison's Break, no to Wszystko jest możliwe. wszystko jest możliwe. Szczególnie, że- Gdzie to przemycali nie powiem, ale Król Ferdynand w latach bodajże 30. Podczas napływu wzrostu sił Związku Sowieckiego zakazał komunizmu na terenie Rumunii i tutaj praktycznie wszyscy działacze komunistyczni byli przetrzymywani. trzeba pamiętać, że to nie, wiesz, nie zwykłe płotki, tylko tutaj ludzie, którzy byli gdzieś wyżej właśnie tym i naprawdę oni też mieli swoje sposoby na kolportaż. No dobra, ale trzeba cel poszukać. Może pozwalali przemycać gazetki, ale dawali do tą mordę. Chłopaki poszli tamtędy, a ponieważ to jest półokrągłe, to ja wejdę tu i powinniśmy się spotkać w środku. Tutaj jakieś... Wygląda to jakby jak stołówka może. Też zakratowana. Bo umywalnia jakaś, chociaż może oni mieli w salach. Łazienki. Cały czas jest słychać te barany. I teren jest zaminowany przez osła. Chodźmy na razie tędy. Zresztą nawet zobaczcie ten strop jaki jest wygięty pod moimi nogami. Zapalę trochę lampę. Zobaczcie jaki klimat. Te rośliny wpadające przez okna. Idealne miejsce na to, aby nakręcić tutaj horror albo jakiś teledysk. I na pewno kręcili coś tutaj, bo jestem tego pewien, bo miejsce jest mega klimatyczne. O, a tutaj widać jak jest strop wzmacniany takimi metalowymi przęsłami i płytami po całej długości. Od razu mi się przypominają wszystkie filmy i dokumenty z Discovery, gdzie więźniowie byli przetrzymywani właśnie w celach, gdzie się szło takim głównym dziedzińcem, po bokach były właśnie takie przejścia, można powiedzieć. I tutaj są też te przejścia, po którym właśnie Łukasz chce za chwilę przejść. Ale te cele są malutkie. Stary, to jest metr na metr. Ciekawe ilu więźniów przetrzymywali. No znając realia, to pewnie z 5-6 mogło tu siedzieć. 100 lat. Świat zakrat nie taki kolorowy. Ale chociaż ładny widok na dziedziniec. Zobacz. Pół metra litego muru. W środku nie ma żadnych okien. Wiadomo, że teraz lecę sobie filmami, ale przykładowo pan strażnik. Wywołuje tam Dąbrowski, Ciałciesku, wszyscy wyjść. Wiesz, stajesz sobie na apelu i myk, bibułka, ktoś przepisuje, sprawdza, następny apel, pach. Komando Łukasz. Komando Konrad. A to jest to samo, co widziałem po tamtej stronie, gdzie byliśmy przed chwilą. Ale to musi być wytrzymałe, bo to budowali dla górników pierwotnie. I na tym wszystkim tu pyk dookoła była, tu będzie widać, dookoła była siatka była. Ja gdzieś widziałem zdjęcie jeszcze sprzed paru lat stamtąd. Słucham? Bardzo podobny. Gdzieś widziałem zdjęcie z tego miejsca, gdzie jeszcze to wszystko tutaj było zabudowane. Generalnie były podłogi. Super to wyglądało. Szkoda, że przejeżdżamy. No ale to jest z dnia na dzień coraz gorzej. Pytanie, zobaczcie, kiedy się to komuś zwali na łeb. Jakie drzwi są, zobacz. No właśnie do tych drzwi tak. I jeszcze mają dziurę na, wiesz, na wizjer. Tak zwanego Judasza. Tam jeszcze dalej są drzwi jedne, ale tam już raczej się nie wespniemy. Zobaczcie ile tutaj jest cel. I przede wszystkim jeszcze jest piętro wyżej. Szkoda, że przyjeżdżamy. Jak przekręcicie raz, taki przełącznik, tutaj nas zasubskrybujecie, tutaj dacie łapkę w górę.
A tu mamy Instagrama. Tam już po całej długości są te miejsca identyczne jak tutaj, czyli cele. Nie wiem, czy może da radę jeszcze jakoś wejść na górę i żeby to lepiej wyglądało. Wiesz Chwilą co? tutaj przecież możemy wejść tutaj. To gdzie jest byliśmy. klatka schodowa, No. ale tylko do tego półpiętra, które jest zawalone. Aha. Ale na trzecie piętro można po tym oknie wejść. Do każdym z tych okien. Znaczy wiecie co, możemy spróbować wyjść tamtędy i w lewo, bo tam jeszcze było jakby jedna dobudówka, możemy się przejść, może znajdziemy jakieś wejście. Bo wiesz o co chodzi, bo to jeżeli to jest Nad na... nami ewidentnie jest jakaś... No piętro, no. Wiesz, jeżeli jest to wszystko na planie półokręgu, to po prostu cele mogły odchodzić od tego głównego pierścienia. Tak, jakby taka gwiazda była zrobiona. Najpierw ty wejdź, a potem ja wejdę, w związku z tym, że to są drewniane schody, które już pewnie trochę przeżyły. Abstrahując od tego, w jakim stanie jest to więzienie jest najbardziej klimatyczne przez te kraty i przez te cele wszystkie. Tam już widać też, te drzwi to chyba nie były zbyt solidne w tym więzieniu. Drzwi jak drzwi, ale Wszystkie, których dotykamy, odpadają. drzwi jak drzwi, ale na sufit popatrz. Miałem iść na zewnątrz, pokazać wam te boczne dobudówki, ale zapomniałem o tym, że przecież tutaj były schody. I chłopaki się wspinają jak małpy, zresztą oni to lubią. A ja będę mógł sobie do nich dojść tędy. Zaraz się z nimi spotkać i zobaczycie ich miny. Czekajcie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze nie było celu. Konrad! Krzyczy, tak? Tu jest klatka schodowa. Serio. Właśnie to jest jedna z tych dobudówek, którą widziałem wcześniej. I tam też są cele. O tak. Dobra, ale lepiej jeden po drugim. To trochę jest jak gra w sapera, chodzenie po czymś takim, wiecie? Tutaj schodki, porządna konstrukcja. Składane razem z dachem. Ktoś zabrał kawałek schodów i dachu do domu, żeby ich nie wszedł dalej. O kurde, jaki klimat. Ja. Tu były schody. Jedno piętro cel, drugie piętro. I tam dalej były jeszcze jedne schody. Tu można te drzwi zobaczyć z bliska. I co najciekawsze, że one są wykonane z drewna. Myślałem, że one będą jakieś stalowe, czy chociażby wzmocnione czymś. A one są tylko wzmocnione w tych miejscach na zawiasach. Tutaj nawet widać te drzwi jeszcze bliżej. Tutaj był wizjer, aczkolwiek nie wygląda to... A nie, dobra. Jest tutaj wcięcie na skobel. A tutaj mamy dalszą część więzienia i pionowe schody. Zobaczcie, jeszcze są drzwi pootwierane. Kurde, znalazłem pryczę w jednym. Tu jest prycza. Ciekawe, czy da radę potem wejść, czy się to nie urwie. I jeszcze jedna zamknięta cela. Ale w środku nic. Chociaż są takie uchwyty w bokach. Tu może było łóżko przykręcone. Tak, dokładnie. Bo tu jest drugie takie samo. A tutaj mogła być jakaś półka wisząca lub coś takiego. Kurczę, przydałoby się wdrapać tam do tej celi, zobaczyć to łóżko, co tam u góry stoi. Dobra, podtargałem sobie jedne z takich drzwi leżących. Będzie można się tam wdrapać. Lekcja małpinizmu. Urbexowa lekcja małpinizmu. Dziurę masz w gaciach. Sędziwe majtki. Powiem wam, że Pajączkiem. Dawaj jeden krok. mógłbym zrobić ten krok, ale kto wie, co tam jest. Czy ten strop się nie zawali. Jest wysoko, nie jest wysoko. Dobrze. No i fajnie. Dobra, jesteśmy w więzieniu na drugim piętrze, na którym został zachowany rzeczywisty relikt tamtych czasów, a mianowicie łóżko więzienne, na którym teraz siedzę. I teraz możemy sobie wyobrazić, jak oni mieli tutaj smutne życie.
bez okien. No tak naprawdę pewnie mieli tutaj półeczkę, łóżko, no też ciężko mi wymyśleć, ale zobaczcie, że jedyne światło dochodziło stąd, z nad okna. Drzwi, tutaj jeszcze było oczywiście przejście i tyle. Dach z blachy. Tak to wyglądało, zobaczcie. Łóżko długości całego pomieszczenia. Możemy sobie teraz wyobrazić, jakby dubali różnych... No ale były takie przypadki, że ludzie uciekali z więzienia właśnie w taki sposób, że wydrążyli na przykład dziurę w ścianie. No, pod tą są jeszcze cegły, więc trzeba by było je wyjmować. Trwałoby to latami, ale lepiej tak niż wcale. A teraz muszę zejść stąd, ale niestety już mnie zostawili, jestem sam. Halo? I tutaj kończy się nasza odsiadka w komunistycznym więzieniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a my będziemy nadal kontynuować naszą podróż po Rumunii. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze ostatnie filmy. Pamiętajcie, że mamy Instagrama i Facebooka. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!